Witam. Dzisiaj bardzo smutna historia. Opowiem Ci o moim największym błędzie biznesowym, jaki w życiu popełniłem. I mam nadzieję, że ta historia przynajmniej część z Was uchroni przed popełnieniem podobnie kolosalnego błędu. Jak myślę o tym, to po prostu jest mi tak smutno, ponieważ moje życie dzisiaj wyglądało zupełnie inaczej, gdybym wtedy postąpił inaczej. A co więcej, moje życie przez ostatnie 10 lat również wyglądałoby zupełnie inaczej, gdybym wtedy postąpił inaczej. O czym mowa? Otóż 10 lat temu wpadłem na pomysł, żeby zacząć prowadzić kanał na YouTubie. Miałem pewną koncepcję o tym, jak on ma wyglądać, dlaczego on ma być ciekawy i do kogo ma on trafiać. I zacząłem realizować ten pomysł. Pamiętam, jak kręciłem te filmy, one były straszliwie amatorskie. Nie miałem żadnego profesjonalnego dźwięku, nagrywałem to jakimś kiepskim aparatem. W ogóle wyglądałem na tych filmach śmiesznie, jak pamiętam, jak można obejrzeć te filmy teraz również w internecie. I zacząłem robić te filmy, nagrałem ich nie więcej niż 10 i zaprzestałem czynienia tego dalej. A kiedy po paru latach wróciłem na ten kanał, który wtedy rozpocząłem, to zobaczyłem ze zdziwieniem, że te filmy mają tysiące odsłon, że ten kanał zyskał licznych subskrybentów przez ten czas, kiedy ja go zostawiłem, po prostu machnąłem na niego ręką. Ten content się ludziom podobał po prostu i był w tym rzeczywiście wielki potencjał. I znowu byłem po raz drugi głupi, że wtedy 8 lat temu nie ocknąłem się, nie pomyślałem: chłopie, rób to, bo to jest coś, co może ci przynieść wielkie korzyści w przyszłości. Stwierdziłem: okej, fajnie. I poszedłem dalej w swoją stronę, zajęty innymi życiowymi tematami, których wiem, że każdy z nas ma mnóstwo i jest takich tematów zawsze pełno, które odciągają nas od tych kawałków złota, które mamy na wyciągnięcie ręki właściwie. Zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli zapytałbym Cię, dlaczego Ty nie zostaniesz youtuberem dzisiaj, to Ty wymienisz mi 10 powodów, dlaczego nie możesz tego zrobić dzisiaj. Tak wygląda sytuacja. Tylko że cała zabawa polega na tym, żeby nie szukać powodów, dlaczego nie będę tego robił, ale znaleźć te powody, dla których będę właśnie to robił i to robić. I to był mój największy błąd, że ja wtedy 10 lat temu nie poszedłem systematycznie, konsekwentnie tą drogą, którą sobie wtedy wybrałem, ponieważ dzięki temu ja po paru latach pewnie miałbym już setki tysięcy subskrybentów, później miałbym 1 000 000, ponieważ ten pomysł był na tyle atrakcyjny, że na pewno do dzisiaj miałbym już grubo ponad 1 000 000 subskrybentów, a 1 000 000 subskrybentów, tak najprościej przeliczając, to jest około $1 000 000, które ma się zarobione. Więc byłbym znacznie bogatszym człowiekiem i moje życie, tak jak wspomniałem na początku, wyglądałoby zupełnie inaczej przez te wszystkie lata i dzisiaj również z tym $1 000 000, który miałbym, niż bez tego $1 000 000. I tak samo Twoje życie na pewno wyglądałoby zupełnie inaczej z $1 000 000 niż bez $1 000 000, więc $1 000 000 generalnie mocno zmienia życie człowieka. Taką stawiam tezę, możesz się z nią nie zgodzić, jeżeli się z nią nie zgadzasz, napisz w komentarzu, dlaczego uważasz, że $1 000 000 nie zmieniłoby Twojego życia. A ja uważam, że jest to duża zmiana, która powoduje, że możesz działać bardziej swobodnie, masz dużo większą wolność, możesz jeść lepsze jedzenie, możesz w życiu robić to, co chcesz, możesz podróżować, możesz więcej czasu poświęcić swoim dzieciom. Jest mnóstwo wspaniałych benefitów z posiadania $1 000 000. Ja byłem głupi 10 lat temu, że nie poszedłem tą drogą. Wybrałem profesjonalną drogę youtubera dopiero 4 lata temu, ale dziękuję sobie, że od tamtego czasu jestem na tej drodze bardzo konsekwentny, ponieważ jak wreszcie na nią wlazłem 4 lata temu, to z niej do dzisiaj już nie zszedłem i jestem na tej drodze do 1 000 000. Jestem moim zdaniem w połowie tej drogi, więc jest to całkiem niezły wynik. W połowie tej drogi, ponieważ popełniłem po drodze mnóstwo błędów,
których nie byłem w stanie nie popełnić, ponieważ nie miałem odpowiedniej wiedzy, która pomogłaby mi na tej drodze youtuberowej. Oczywiście połowa drogi to nie znaczy, że mam $500 000, ponieważ te zarobki rosną coraz bardziej w postępie logarytmicznym, im dalej jesteś na tej drodze. Więc mówię w połowie drogi w kontekście czasowym. Natomiast widzę ten cel i jest on jak najbardziej realny w tym momencie już dla mnie i nie mam żadnej wątpliwości, że jeżeli będę kontynuował moją pracę, to cel ten osiągnę. A jeżeli Ty również chciałbyś zarabiać na YouTubie, to ja przygotowałem teraz kurs, w którym szczegółowo opowiadam o tym, co trzeba robić, żeby zarabiać duże pieniądze na YouTubie. Opowiadam o wszystkich moich sekretach, które odkryłem przez lata pracy na YouTubie. Opowiadam o rzeczach, których nie znajdziesz gdzie indziej w internecie, ponieważ nikt o nich otwarcie nie mówi. I to wszystko znajduje się w linku poniżej tego filmu. Na ten kurs serdecznie Cię zapraszam, a ja w tym filmie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.